Cześć, witajcie. Dzisiaj sobie przyszedłem sprawdzić z poranka do szklarni i zobaczcie, jakiś sabotażysta w nocy albo wieczorową porą działał. No to w tym momencie doradzam sprawdzić doniczki w pobliżu pod spodami. No, jest pajączek. Pająki zostawiam, bo one zjadają wszelkie tałataństwo. Także jak dla mnie są pożyteczne. O, coś bardzo pod doniczkę chce iść. Albo zestresowany. O, tu nic nie ma. No, ślimaki są tak szybkie, że za daleko nie odszedł. Ale w ten sposób znalazłem pod moimi brugmansjami 2 dni temu 3 ślimaki. Tu nic nie ma. Tu się nie obejdzie bez 2 rąk. Patrzcie, jaki wypasiony się wypasł na moich roślinkach. I to wam powiem, ogranicza szkody, bo w tym tygodniu już 4. ślimak. Także chodź tu, grubasku. Jeszcze sprawdzę pozostałe. Bo się zdarza, że czasami jest więcej. Tu nic nie ma. Im mniejsze znajdziecie, tym mniejsze szkody będą. Ja też nie wiem, w jakim okresie takie ślimaki składają jaja. Także tu najlepiej właśnie działać szybko. Drugi taki sposób to... O, tu zobaczcie. Tu się coś wżarło w bulwy. Podejrzewam, że ślimak może nawet. Po prostu lepiej robić to szybko. Na ślimaczek standardowo dla kur. No i tu mi się wydaje, że ten sam delikwent mi przegolił liście tej kany. Zobaczcie, na stożku wzrostu. Wydaje mi się, bo one potrafią być czasami szybkie. Zobaczcie, z tego miejsca, jak zauważyłem, w przeciągu 2 dni jakieś 3 metry. 3 metry może nam się wydać, że to niedużo, no ale dla ślimaka. No a tu już agawa w nowej, to znaczy w nie nowej, większej doniczce. Także możecie sobie porównać. Także na ten czas jej miejsca starczy, myślę. No tu radzę sadzić tak troszkę wyżej, bo one te liście potrafią zawijać. Ewentualnie potem im pomóc iść trochę podwinąć do góry, ponad doniczkę. No a zobaczcie, zaraz wypuszcza nowe te. No jakby nie było, towarzystwo chyba obciąża główną agawę troszkę, wydaje mi się.